dopasiony Asus. I co może być nie tak? Jakiś nagły atak furii albo nie wiem, klient chciał go wyczyścić, a przy okazji pobawił się w rzeźnika. Chciał usunąć kartę od Wi-Fi. Przy czym ta karta jest nalutowana na laminat. Po prostu powiedział sobie, że karta Wi-Fi, bateria, antenki od Wi-Fi mają być usunięte. Pokażę Wam, co jest grane, bo to jest dziwne. Mówię, ten laptop naprawdę jest ładny. Kurczę, to już jest ta nowsza linia Asusów. Te laptopy, jak wychodziły, kosztowały naprawdę sporo siana, bo to one są w wersji slim. Naprawdę wąskie ramki, obudowa aluminiowa. No, jest git, podoba mi się to. No ale to jest płyta czerwona. Na temat płyt czerwonych zdanie mam wyrobione. I słuchajcie, ona działała, potem ponoć stracił się obraz, ale okej. No i coś tu nie zagrało. Klient chciał usunąć kartę od Wi-Fi. Karta Wi-Fi jest w tym miejscu, czajcie? I to nie jest żart. To nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił, tylko ten obraz został nam dostarczony, wysłany. I klient powiedział, że tak, chce usunąć kamerę, chce usunąć kartę Wi-Fi, chce usunąć baterię. Nie wiem co jeszcze. Antenę od Wi-Fi mówiłem. To jest szaleństwo. My w tym momencie w ogóle nie wiemy, czy ta płyta elektrycznie się włącza, czy daje obraz. Nie wiemy tego, bo nie podpinaliśmy. Skoro słyszeliśmy, skoro były przesłanki, że to może być problem, no to powiedziałem sobie nie. Musimy jednak do tego podejść zapobiegawczo, więc Mieciu rozebrał, no i spotkał taki temat. Mówię, dziwne, naprawdę dziwne. Więc no dobra, powalczymy. A cóż, co będzie, nie? Także za chwilę przejdziemy do pomiarów płyty. I ciekawe, co nam wyjdzie pierwszego. Bo to są cuda na kiju. Sprawdźmy sobie na dzień dobry, nie wiem, 8 nogę od BIOSa. No bo gdzie jest kość? W tym miejscu, pod tą naklejką. Jak mamy? 440 ohmów na zasilaniu BIOSa. Powinno być raczej więcej, no ale no spoko. Jak B+. Coś z B+. Te kondensatory będą zapewne z B+. 3 kΩ, więc ta rezystancja wygląda spoko. Sprawdźmy cewki. Pierwsza cewka, druga cewka, trzecia cewka. W porządku. Kolejna. Oczywiście idąc tak na automacie, no to tutaj dopóki nie ma naprawdę niskich rezystancji i nie są to zasilania od GPU, CPU, to rezystancje są w normie. Na moście 32-40 ohmów jak najbardziej ok. Przy ramach będzie pewnie też nisko, 24 ohmy, jasne. Fazy od CPU, od GPU zawsze wypadają nad wyraz nisko. I w tym laptopie siedzi RTX, a w zasadzie nie tak, RTX 2070 Super. Zawsze się zastanawiam, czy to jest GTX czy RTX, ale chyba to już RTX. No dobra, no i to jest dziwne. Idziemy na minionka, zobaczmy krater, bo to jest zabawne. Ale kurde, coś tutaj nasz klient nie ma jakiegoś, nie wiem, zaufania do sieci bezprzewodowych, do baterii. To jest ciekawe, naprawdę. Słuchajcie, najpierw będziemy musieli tak, folijkę tą zabrać. Podłożymy sobie jakąś gumę pod płytę i zaraz będziemy nagrzewali ten moduł. I usuniemy całą płytkę, bo klient kazał ten element usunąć, więc skoro klient chce, to my dla niego to zrobimy. Więc widzicie, trzeba walczyć. Jeszcze tak, gdzie jest topnik? Topniczek, chodź, topniczek, cyk. Podlejemy go trochę topnikiem. O. Ta płytka jest strasznie płaska, tam nie wiem, czy są kulki 0,1 mm, czy 0,3, czy 0,5. To wszystko siedzi strasznie płasko, więc zobaczymy, jak to będzie szło. Nagrzewamy. Ale zobaczcie w ogóle, co się dzieje.
jakimś tępym, właśnie ja nawet nie mówiłem o tym, tępym narzędziem zostały zerwane rezystory, kondensatory. On to wszystko powyrywał. Wszystko. Bez wyjątku. Widzicie to? To jest masakracja. Została płyta zdemolowana. A w zasadzie sam układ od sieci bezprzewodowej. To ja mówię, nie wiem o co chodzi, robię. Takie jest moje dzisiaj przeznaczenie. Lutować ten układ. A w zasadzie zdjąć go. Ciekawe jak to pójdzie, czy to zejdzie elegancko. Te elementy już pływają. Ciężko będzie go podnieść, wiecie, tą płytkę. Właśnie nie wiem jak ją złapać tak naprawdę. Tu wszystko będzie pływało, ale płytkę zdjąć nie będzie łatwo. No baby, chodź. Cuda na kiju. O, ale to jest zamontowane, kurde. Patrz ty to. Mamy to. Jaki pad. Wow. Nie spodziewałem się tego, jak bumcyk trąba. Kurde. I ta płytka ma dziurę na wylot. Widzicie tą dziurę? Klient zrobił dziurę na wylot. No okej. Ciało obce usunięte. Ten laminat możemy przemyć. Nie muszę tej cyny zbierać, bo nie ma to znaczenia większego. Ale kurczę. Jazda. Przemyję laminat. Za chwilę podłączymy, bo pytanie, czy on da obraz. Właśnie, bo ja nie pokazałem. Patrzcie to. Na ujęciu ogólnym będzie. Cyk. Usterka. Tylko nie widać tego. Chwila, moment. To jest tak, usterka, uszkodzony jest na płycie głównej chip i spinki wokół chipa. Na chwilę obecną nie ma obrazu. Jeden z mniejszych w obudowie z aluminium miał około 1 cm. No dobra, okoliczności. Zostało to zrobione świadomie. Przed tym laptop działał. Moja pomyłka i cierpliwość. Furia jakaś, nie wiem, nie wnikam. Po prostu traktuję to jako żart. I tyle. Więc tutaj wkurzony ojciec rozwali PS4, tutaj wkurzony klient wyżyje się na Wi-Fi. No życie. Po co? Dlaczego? Nie wiem, nie wnikam, nie oceniam. Wy macie co oglądać, ja mam co robić. Koło się kręci, jest gitara. No okej. Teraz tak, musimy sobie odpalić termowizję w zasadzie i ujęcie od góry. O. I zobaczymy, czy w ogóle ten sprzęt nam ruszy, bo ja tego nie wiem na ten moment. 20 V dajemy, cyk. I 7 albo nawet, dobra, 9 amperów. Pyk. I teraz kabelek. Kabelek i wtyczkę. Zaraz zobaczymy, czy ta płyta w ogóle ruszy, czy startuje elektrycznie, czy nie, no bo to jest pytanie. Nie wiem, czy będzie autostart, czy jak. Różnie bywa z laptopami, nie? I ona ma nalutowany RAM od spodu, więc prąd, jeżeli będzie miał być taki rozsądny, to już będzie pływał, skakał, będzie wszystko ok. Jeszcze ostrość, come on, spoks. Moja ręka jest za zimna, szukamy ostrości. Coś ta termowizja się dzisiaj przestawiła. Zakładałem tu dzisiaj. Ej, co jest? Dziwnie to wygląda, ale no dobra. Zakładamy zasilanie. Albo moment, jeszcze damy off. Podłączmy zasilanie i on. I co z prądem? Dobra, startuje. Coś termowizja się rozmyła. Nie tak powinno być. CPU się nagrzewa. Ok, 50 stopni. 2,9, 3. Rośnie temperatura, ale coś... Ej, soczewka mi się zabrudziła od termowizji. How dare you? Dlaczego? Ma być coś nie tak? Dziwne. No nic, może trzeba coś przekalibrować. Ciężko powiedzieć. Coś się musiało przestawić, albo coś się przeskalowało i obraz jest niewyraźny.
Więc tak, widzieliście, że w tym momencie płyta startuje elektrycznie, jest autostart, więc tak. Spróbujmy sobie zatowarować płytę do budy, przykręćmy układ chłodzący, bo od tego trzeba wyjść. To jest w ogóle bardzo fajny laptop, on tak ładnie wygląda. No kurde, piękna sprawa, naprawdę. I ta bateria jest do usunięcia. Niebywałe. No okej. Panie kliencie, jak pan chcesz, tak, no to tak będziesz miał. I to jest wszystko takie cieniutkie, ramka matrycy. Ajajaj. Fajna konstrukcja, podoba mi się. Czuć taki już polot, że to jest premium. To nie jest byle laptop, tylko faktycznie to jest klasa premium. I co dalej? Śrubki. Śrubek nie mamy, zaraz sobie je przygotuję. Przykręćmy przynajmniej no. Układ chłodzący. Jakoś tu wjedziemy powoli. Cyk. Te antenki na bok. Uciekajcie. A i wentylatory się podpina najpierw, a potem dopiero przykłada układ chłodzący, bo inaczej nie złożymy go. Pyk. Ok. I śrubeczki. No i lecimy ze śrubkami, bo kurczę. Ciekawe, ciekawe. Ale podoba mi się obudowa tego laptopa. Kurde, naprawdę miłe. Szkoda, że nie stać przeważnie nas na takie urządzenia, no bo umówmy się, taki laptop jak wychodził, to ile kosztował? No myślę, że nie 5000, tylko to już są większe kwoty. Ale mogę się mylić. Ale jak to jest grafika RTX 2070 Super, no to ona musiała też super kosztować. No nie tak? Dobra. Skręćmy dwie śruby po przekątnej. To wystarczy. Nic się złego nie zadzieje. Cyk. Jeszcze taśma matrycy. No tak. Taśma matrycy idzie po układzie chłodzącym zapewne. Podepnijmy. Pyk. Wpięte. No spoko. I zaraz zobaczymy, czy to ruszy, czy nie. On i tak ma autostart, więc tutaj nie trzeba mu pomagać za specjalnie. Nas interesuje jedno, czy będzie obraz, czy jednak coś innego jeszcze w międzyczasie się uszkodziło. No bo nie wiadomo, czy używając jakiegoś tępego narzędzia, czy ten klient nie uszkodził, nie urwał czegoś. Jest to co? Możliwe. Więc zasilanko. Ściągamy, cyk. Podłączmy zasilanie, pyk. No i teraz termowizja. I startujemy. 3, 2, 1, go. No i czekamy. Laptop zaczyna robić pierwszy restart. I zobaczymy, co będzie. Come on, baby. 2,9 A. Wentylatory nie kręcą. 2,8, 2,6. Pływaj, baby. 2,7. O, jest obraz. Patrzcie. Jest obraz. Działa, ruszył. Bardzo dobrze. I tak jak wspominałem, RTX 2070, CPU i7 9750H, 8 GB RAMu wlutowanego na płytę główną. RAM jest oczywiście jeszcze dodatkowy, matryca Full HD. Ile herców? Nie wiem, czy 120, 140, 240, 300, nie wiem, ale zapewne dużo, bo taka konfiguracja jest zapewne mocna. O, i wentylatory zaczęły kręcić. Ale mówię, ten laptop mi się podoba, jest taki cieniutki. To jest aż niemożliwe, żeby w tak cienkiej obudowie zamknąć taką moc. I szok. Sztos, bo ja wiem, że moc nie godzi się za bardzo z mobilnością, z energooszczędnością, z termiką, z przegrzewaniem się. I w zasadzie jak tak pomyślimy, to te bebechy pewnie nieźle się gotują, ale aczkolwiek jak ktoś tego nie używa do nadmiernego grania, no to zda egzamin. No i widzicie, tutaj do usunięcia kamera, do usunięcia przewody od anteny Wi-Fi, do usunięcia bateria, zrobienie termiki, pasty, no i tyle. Niby proste, ale trochę zabawy jest. No i chciałem wam tylko pokazać, że coś takiego miało miejsce, takie zdarzenie. I nasz moduł od Wi-Fi, no przecież to jest niespotykane. No jak kurde żyję, to czegoś takiego nie widziałem.
No da się, da się. To wygląda, jakby ktoś śrubokrętem wbił, drapał wszystko. Ajajaj. Także dzisiaj materiał taki krótszy. Jak się podobał, łapa w górę. Jak nie, łapa w dół. Napisz komentarz o takiej sytuacji. Dlaczego klient zrobił coś takiego w takim laptopie? Dlaczego? Pytam się, dlaczego? Tyle, do następnego. Cześć, hej.